Zbliża się Dzień Matki i można mamie kupić po prostu kwiatki albo zrobić piękne serducho pachnące ogrodem. Moje serduszko jest dwustronne. Po pierwsze, żebyście mieli jakiś wybór kolorystyczny, a po drugie, żeby inspiracji było troszkę więcej. Mam nadzieję, że na pierwszy, a nawet drugi rzut oka wygląda, że jest to robota trudna i pracochłonna, ale znacie mnie. Ja lubię rzeczy szybkie, proste i to serduszko takie jest. Można je zrobić w jedno popołudnie w 3 krokach. Po pierwsze do serduszka trzeba przykleić papier ryżowy, potem domalować deski, a na końcu odbić szablon. Gotowe. Zanim przykleję wzór, serduszko maluję na biało białą farbą akrylową. 2 papiery ryżowe do wyboru, klasyczne i troszkę mniej klasyczne róże. Ale to przecież tylko inspiracja, więc jeżeli mama woli na przykład lawendę albo polne kwiaty, to znajdziecie u nas w sklepie Inspirello przepiękne papiery ryżowe albo serwetki właśnie z takimi motywami. Kompozycja. Wybrałam te 2 papiery ryżowe, bo one bez problemu pasują do tego serduszka. Ale i tak, jeżeli wybierzecie inny bukiet, to zazwyczaj kwiatki da się ciekawie podzielić i to wszystko do siebie ostatecznie będzie pasowało. Jak widzicie, papier ryżowy obrywam tylko z jednej strony, z drugiej, czyli z zewnątrz, niech sobie zwisa. Gdy wyschnie, obszlifuję go papierem ściernym. Ja używam papieru ściernego o gramaturze 220-240. Wystarczy obszlifować i te brzegi wyglądają perfekcyjnie. Mój papier ryżowy ma praktycznie białe tło i mogłabym sobie odpuścić domalowywanie tła na sercu, ale pomyślałam, że może wybierzecie inny bukiet i to uzupełnienie będzie Wam niezbędne, więc pokażę, jak to zrobić w bardzo prosty sposób. Trzeba rozrobić farbę, która mniej więcej pasuje do koloru tła serwetki albo papieru ryżowego. A teraz przyda się gąbka, zwykła gąbka do mycia z dużymi dziurami. Gąbką ciągnę wyłącznie z góry na dół, żeby powstały mi takie pionowe, nierówne pasy. Dzięki temu mam już prawie gotowe deski. Ale żeby było jasne, do malowywania tła nie wliczam do 3 kroków w wykonaniu serduszka, bo jeżeli dobrze dobierzecie papier ryżowy, czyli tło będzie białe, to w ogóle nie jest konieczne. Tło domalowane i na tym etapie warto serduszko polakierować, jeżeli macie lakier akrylowy matowy. Jeżeli nie macie, to bez lakierowania, także to serduszko będzie piękne. Krok drugi, malowanie desek. I tutaj przyda się linijka, ponieważ połączenia między deskami muszą być idealnie proste. A krok trzeci to po prostu odbicie szablonu, ale będę go robiła w 2 etapach. Teraz domalowuję elementy tła, a potem odbiję główny napis, no i będzie praca gotowa. Pięknych, naprawdę pięknych szablonów mamy w sklepie Inspirello bardzo dużo, ale ten jest wyjątkowy, bo znakomicie pasuje do tematyki ogrodu. Pędzel gąbkowy, farba akrylowa i odbijam listki. Kolejność jest istotna. Najpierw odbijamy listki, a potem malujemy deski. Do malowania desek potrzebny jest cieniutki pędzelek, tak zwana niteczka. Jeżeli takiego nie macie, to poszukajcie u siebie starego pędzla. Wytnijcie w nim 90% włosia i to, co zostanie, będzie świetną niteczką do malowania desek. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób maluję deski. One są dokładnie równoległe dzięki liniom namalowanym od linijki, natomiast sama kreska ciągnięta farbą nie jest idealna. Żeby deski naturalnie gdzieś się zaczynały i kończyły, warto pędzelkiem namalować taką turbo krzywą ramkę. Nie będę gołosłowna, zobaczcie, jak ta krzywa ramka ma wyglądać. Im bardziej krzywo ją namalujecie, tym bardziej naturalnie będzie wyglądała. I jeszcze jedna rada, dzięki której Wasza praca będzie wyglądała dużo piękniej. Do malowania podziału między deskami oraz ramki naokoło serduszka nie używajcie tylko jednej farby ze słoiczka, bo to będzie nienaturalnie wyglądało. Ja ciągle mieszam farby, używam trochę zielonej, szarej oraz białej. Dzięki temu praca wygląda ciekawiej i bardziej artystycznie. Nie wiem, czy to w kamerze dokładnie widać, ale dam Wam zbliżenie na zdjęciu. Z drugiej strony to samo. Jedyna zmiana to zmiana koloru listków, które maluję przez szablon.
Z poprzedniej strony kolor był bardziej żółty i ciepły, a tutaj zastosowałam zimną zieleń, bo po prostu lepiej pasuje do kwiatków. Skoro tą stronę maluję identycznie jak poprzednią, to mam trochę czasu do wykorzystania. W moich sercach domalowałam tło, bo chciałam Wam pokazać, jak to prosto zrobić. Ale dzięki, a może nawet przez wszystkie dodatkowe zdobienia, które robię, czyli malowanie desek, chlapanie, domalowywanie szablonu, potem takiego niespasowanego tła zupełnie nie będzie widać, więc jeżeli nie chce Wam się dorabiać tła, to można tego nie robić. Ostatni etap, odbijanie szablonu, a przy okazji kilka dobrych rad. Po pierwsze, zawsze warto szablon przykleić, żeby niechcący nam się nie przesunął. Taśmą malarską zakleiłam także ważkę, jest w pobliżu odbijanego napisu i zakleiłam ją na wszelki wypadek, żeby coś mi się tam niechcący z niej nie odbiło. Czym odbijać wzór? Przed chwilą listki odbijałam przy pomocy gąbki, a teraz używam pędzla do szablonów. Jak widzicie i to daje radę, ale jeżeli musiałabym coś wybrać, tylko jedno, to wybrałabym pędzel do szablonów. Jeżeli używamy gąbki i mamy za rzadką farbę albo nabierzemy za dużo farby, to możliwe, że wyleje nam się ona pod szablon i będzie plama. Oczywiście pędzlem do szablonów plamę też możemy zrobić, ale wydaje mi się, że jest troszkę trudniej. I jeszcze jedna istotna rada. Podczas odbijania na pędzel nabieramy bardzo mało farby. I jeżeli odbijamy prawie suchym pędzlem, takim prawie pozbawionym farby, to co prawda pracy jest więcej, bo musimy się więcej nastukać o szablon, ale żadna farba pod szablon nam się już nie podleje. Trzeci etap skończony, czyli serce jest gotowe. Teraz tylko jakieś wisienki na torciku, jeżeli oczywiście macie na nie ochotę. Ja bardzo je lubię, bo uważam, że sznurek, kokardka czy koraliki naprawdę robią robotę. I moja prosta, trzyetapowa propozycja na dzień mamy gotowa. Która strona ładniejsza? Te, czyli różowe róże, a może czerwone? Mam nadzieję, że Was zachęciłam i mamie zamiast zwykłych kwiatków dacie na prezent takie kwiatowe serducho. Moje serduszko jest wiszące, ale to tylko inspiracja, bo jeżeli macie ochotę na serduszko, które stoi, które można postawić na przykład na szafce, to też takie bazy mamy. Wszystkie linki z produktami i z serduszkami zostawię Wam jak zwykle pod tym wideo. Dziękuję za uwagę, jak zwykle zapraszam w najbliższą niedzielę, bo o 9 rano wrzucam zawsze nowy film. Można sobie ze mną rano wypić kawkę albo herbatkę. Do zobaczenia!